Oto gamingowy monitor BenQ EX3501, który posiada technologię HDR, dzięki której otrzymamy lepszą jasność, a także większy kontrast wyświetlanego obrazu na naszym monitorze, w szczególności jeśli posiadamy kompatybilną konsolę z HDR-em, jak na przykład PlayStation 4 Pro albo Xbox One X. Do tego mamy złącze USB typu C, które umożliwi nam podłączenie pod nasz monitor laptopa i tym samym przesyłanie jednym kablem sygnału audio, wideo, a także danych. Sam monitor posiada panel VA o przekątnej 305 cali, rozdzielczości 3440 na 1440 pikseli, jest to format 21:9, a to wszystko z zakrzywieniem 1800R. Dodatkowo panel posiada odświeżanie 100 Hz, a jeśli posiadamy kartę graficzną ze stajni AMD, to możemy skorzystać z technologii FreeSync. I na sam koniec, kończąc o informacjach, jakie znajdziemy na pudełku z naszym monitorem, mamy również funkcję iCare, o której opowiem więcej w dalszej części tego materiału. Oczywiście w pudełku razem z monitorem znajdziemy pełną dokumentację wraz z płytą ze sterownikami, zaślepkę, która umożliwi nam zabezpieczenie kabli z tyłu, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB typu C, a także zasilacz z kablem zasilającym. Pierwsze wrażenia po wyciągnięciu monitora z pudełka jest gigantyczny. Jak wspomniałem wcześniej, sam monitor ma 35 cali, także w moim wypadku zajął praktycznie całe biurko, ale efekt jaki robi, to śmiało można określić jednym słowem i będzie to wow. Jeśli chodzi o ergonomię, to mamy możliwość regulacji wysokości, na jakiej znajduje się monitor, a także kątu pochylenia. I tak jak już wspomniałem wcześniej, pierwsze wrażenia to oczywiście wow, jaki ten monitor jest duży, ale z jednej strony coś, co może być mankamentem, w szczególności jeśli mamy małe biurko i tym samym małą przestrzeń. Z drugiej strony może być pozytywem, bo w przypadku takiego programu jak Vegas Pro, tym samym korzystając z większego monitora, a w szczególności, że to jest panel 21:9, zyskałem większy obszar do pracy w tym programie, dzięki czemu mogłem powiększyć sobie okienko z podglądem filmu, jaki jest edytowany i tym samym mieć więcej miejsca na ścieżki z materiałem. Co prawda wiele stron internetowych nie jest jeszcze dostosowanych do większych monitorów, tym samym mamy dużo białego miejsca po bokach. Swojego czasu przykładem takiej strony był YouTube, ale na całe szczęście teraz zostały wprowadzone większe odtwarzacze wideo. Także jeśli posiadamy monitor o większej rozdzielczości, to tym samym ilość białego miejsca po bokach ekranu jest teraz o wiele mniejsza. Tak jak już mówiłem wcześniej, panel 100 Hz, także w przypadku gier na PC będziemy mogli to wykorzystać, w szczególności jeśli posiadamy mocną kartę graficzną, która umożliwi nam wyświetlanie 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 3440 na 1440 pikseli. Jeśli chodzi o porty, jakie mamy w przypadku naszego monitora, to oczywiście mamy gniazdo zasilające, gniazdo słuchawkowe, dwa wyjścia HDMI, DisplayPort, dwa złącza USB 3.0, a także złącze USB typu C. Sam panel sterowania to oczywiście przycisk zasilający, który umożliwi nam włączenie, a także wyłączenie monitora, a także kolejnych 6 przycisków, z czego następny obok przycisku do uruchamiania monitora służy do wyboru wejścia wideo. Także jeśli posiadamy podpiętych kilka urządzeń, możemy sobie wybrać to, z którego chcemy oglądać w danym momencie obraz. Następne 3 przyciski, które możemy sobie w menu dowolnie przypisać do takiego ustawienia jak chcemy. 2 ostatnie przyciski służą do operowania menu głównym. Pierwszym wchodzimy do tego menu, a drugim przyciskiem, a tym samym ostatnim przyciskiem na panelu sterowania wychodzimy z menu monitora. Wchodząc na płaszczyznę menu głównego, a także tego, jakie daje nam opcje, to pierwszą ciekawą opcją jest tryb Picture in Picture, czyli tryb obrazu w obrazie, albo Picture by Picture, czyli obraz obok obrazu. I oczywiście w pierwszym trybie mamy na jednym ekranie wyświetlane 2 źródła. Jedno źródło jest oczywiście główne, a drugie jest wyświetlane w mniejszym ekranie. W przypadku trybu Picture by Picture to na monitorze są wyświetlane 2 źródła obok siebie. I oczywiście w przypadku trybu Picture in Picture możemy określić rozmiar okna dodatkowego, a także jego położenie. Tak więc jest to bardzo ciekawa opcja, jeśli na przykład korzystamy z 2 portów HDMI i chcemy mieć na przykład kontrolę nad naszą konsolą. Jeśli chodzi o kolejną zakładkę w trybie menu, to oczywiście jest to obraz i mamy możliwość ustawienia takich elementów jak jasność, kontrast, ostrość, gamma, temperaturę barwową, możemy zresetować kolor, a także włączyć tryb AMA, który poprawi nam czas reakcji panelu LCD dla odcieni szarości. Będąc w ustawieniach menu, należy poruszyć temat technologii iCare, która również nazywa się Bright Intelligence Plus.
Jest to bardzo fajna technologia, która w moim przypadku sprawdziła się w 100%. Sam osobiście w pokoju posiadam okno, które jest na wschodzie, także tym samym z rana mam o wiele jaśniejszy pokój niż wieczorem, a przy użyciu tej technologii monitor na podstawie czujnika, który znajduje się pod logiem BenQ, będzie określał ilość światła, jak jest w danym miejscu i tym samym dostosowywał jasność ekranu. Także tym samym, jeśli w pokoju jest bardzo jasno, monitor również będzie jasny, ale jeśli w pokoju jest ciemno, jak na przykład pod wieczór, monitor nie będzie wyświetlał już tak jasnego obrazu, dzięki czemu nasze oczy nie będą się męczyć. Ok, wiemy już, że w przypadku pracy na PC zyskałem więcej miejsca w Vegasie Pro. Gry, mimo że były w rozdzielczości trochę dziwnej, bo 3440 na 1440 wyglądały dla mnie dynamicznie, a biorąc pod uwagę, że jest to monitor gamingowy, to pozostaje zadać pytanie, jak to wygląda w przypadku konsol. Co ciekawe, mimo że monitor nie wspiera rozdzielczości 4K, to Xbox One X, a także PlayStation 4 Pro wyświetlały obraz w rozdzielczości 4K w trybie HDR. Jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu z konsol na tym monitorze, to trzeba mieć na uwadze fakt, że monitor jest w formacie 21:9, konsole 16:9, także no niestety domyślnie obraz był trochę spłaszczony. Na całe szczęście można to poprawić poprzez ustawienia monitora, gdzie wybieramy na przykład format obrazu 1:1 i tym samym na monitorze będzie wyświetlany obraz w formacie 16:9, ale z drugiej strony po bokach ekranu będziemy mieli czarne paski. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że monitor jest zakrzywiony i jest duży, to po pewnym czasie całkowicie o nich zapomniałem. I tak jak już wspomniałem wcześniej, oczywiście monitor wspiera technologię HDR i w przypadku gier, które używają tej technologii, w prawym dolnym rogu pojawiała się informacja o tym, że w tym momencie monitor wyświetla obraz w trybie HDR. Główne pytanie to, czy warto kupić ten monitor, jeśli większość czasu gramy w gry na konsoli? Odpowiedzią jest słowo nie. Pierwszy mankament to oczywiście format obrazu 21:9. Drugą wadą był fakt, iż ten monitor nie posiada wbudowanych głośników. Osobiście dla mnie to jest wada, wiem, że dla wielu osób będzie to zaleta. Kuleje też czas przełączania obrazu pomiędzy dwoma źródłami. Jak możemy zobaczyć na tym krótkim filmiku, trwa to trochę za długo, kiedy przyłączałem obraz z PC-ta na konsolę. Jeśli chodzi o korzystanie z tego monitora w przypadku komputera, to tak jak już wspomniałem wcześniej, powiem po raz kolejny, zyskujemy o wiele większy obszar do pracy w przypadku, jeśli mamy monitor 1920 na 1080. Ilość dodatkowego miejsca bardzo pomogła mi w obróbce filmów w Vegasie Pro. Gry, oczywiście tak jak już wspomniałem wcześniej, jeśli chcemy grać w 100 Hz, no to niestety potrzebujemy wydajniejszej karty graficznej. Z drugiej strony szkoda, że to nie jest panel 144 Hz, ale jeśli nam zależy na panelu 144 Hz, nie potrzebujemy technologii HDR i wystarczy nam rozdzielczość 1080p, to świetnym rozwiązaniem będzie taki monitor BenQ EX3200R. Podsumowując, świetny monitor, który oczywiście ma swoje wady, ma swoje zalety. Cena trochę nie przemawia na jego korzyść, ale jeśli miałbym korzystać z niego na PC-cie, to brałbym go w ciemno, ponieważ bardzo dobrze go wspominam i świetnie mi się na nim pracowało w Vegasie Pro, a jakby nie było w moim wypadku 80% czasu na komputerze jest to obróbka wideo.